Hej, witam was na kanale Hajkar. Z tej strony Michał i zapraszam na prezentację Toyoty GR Supry. Tak, niestety tylko prezentację, a nie pełny test, ale to z tego powodu, że dokładnie ten egzemplarz, który teraz widzicie, jest na sprzedaż jako nowy. Więc jeśli oglądacie ten materiał w miarę świeżo po publikacji i jesteście nim zainteresowani, to zapraszam do kontaktu z dealerem Toyoty Czajka Auto w Chorzowie. Dane znajdziecie pod filmem w opisie. Jak może wiecie, na kanale mam już dwa filmy z inną Suprą, tą najbardziej kultową, o oznaczeniu MK4 z silnikiem 2JZ. Jej produkcja zakończyła się w 2003 roku i dopiero po 16 latach, na początku 2019 roku, poznaliśmy jej następczynię, czyli obecną tutaj piątą generację, której pełna nazwa to Toyota GR Supra. GR to skrót od nazwy Gazoo Racing, czyli sportowego oddziału marki Toyota, która wypuściła również niesamowicie rozchwytywanego GR Yarisa i ostatnio na rynek amerykański GR Corolla. Toyota zaryzykowała, tworząc następcę tak kultowego modelu jak Supra MK4, tym bardziej, że w obecnych czasach budowa samochodu sportowego od podstaw byłaby niezwykle nieopłacalna, więc Toyota musiała znaleźć producenta do współpracy. A skoro Supra jednoznacznie kojarzy się z silnikiem rzędowym, sześciocylindrowym, to oczywistym partnerem było BMW dysponujące takimi jednostkami. I tak też się stało, że Supra powstała na bazie BMW Z4, z którym dzieli sporo rozwiązań, a BMW dostało w zamian od Toyoty jej technologię wodorową. Dzisiaj prezentuję wam GR Supra w wersji Executive z silnikiem 3.0 w kolorze Lightning Yellow, który mocno rzuca się w oczy i pasuje do stylistyki Supry, a co ciekawe jest kolorem podstawowym bez dopłaty. Chociaż ja z całej palety lakierów poszedłbym chyba standardowo w kolor czerwony. Wiem, nuda. Supra ma oczywiście proporcje typowe dla auta sportowego. Bardzo długa maska, kabina pasażerska praktycznie na tylnej osi i krótki tył z opadającą linią coupé. Jest również bardzo niska, bo mierzy poniżej 130 cm, ma 185 cm szerokości, długość typową dla segmentu C, ale za to rozstaw osi to tylko 247 cm, czyli mniej od aut segmentu B, jak na przykład Corsa. A to wszystko dlatego, że Toyota chciała osiągnąć jak najlepszy poziom prowadzenia Supry, w czym podstawą jest stosunek rozstawu osi do rozstawu kół. Powinien on wynosić między 1,5 a 1,6 do 1 i w Suprze jest to dokładnie 1,55 do 1, co nazwano złotą proporcją. Za to masa własna nie jest imponująco niska, bo wynosi około 1,5 tony, a prześwit to 115 mm. Wracając do wyglądu, z przodu widzimy już wcześniej wspomnianą wielką maskę z przetłoczeniami biegnącymi od nadkoli, gdzie mamy zaślepki wlotów powietrza, które pewnie w procesie tuningu będzie można otworzyć. Maska schodzi się też do przodu w kształt literki V, widzimy duże klosze reflektorów, więcej zaślepek, a także masywny czarny splitter w dolnej części i wloty powietrza. Z profilu mamy czarny słupek A, ciemne matowe lusterka, długie drzwi z kolejną zaślepką wlotu powietrza, a także czarne progi. W wersji Executive na koła składają się kute felgi 19-calowe w kolorze czarnym, które świetnie wyglądają, i opony 255/35. Mamy też wentylowane tarcze o średnicy 348 mm i czerwone zaciski Brembo z napisem Supra. A na tylnej, napędzanej osi mamy szersze opony w rozmiarze 275/35. Z tyłu w oczy od razu rzuca się pofalowany dach będący nawiązaniem do Toyoty 2000 GT, schodzący w spoiler typu Ducktail. A także widzimy te ogromne tylne nadkola, czy jak kto woli boczki. Oprócz tego mamy napis Supra na środku, logo GR po prawej stronie, klosze lamp 3D i kolejne zaślepki wlotów powietrza. A na dole pokaźna czarna dokładka ze światłem przeciwmgielnym w stylu F1, dyfuzorem, który wygląda pokaźnie, ale raczej nie robi za dużo, i oczywiście podwójny prawdziwy wydech, który coś tam brzmi.
Ale dobra, teraz kwestia, która myślę, że wszystkich bardzo mocno interesuje, czyli bagażnik. Klapę możemy otworzyć tylko z kluczyka lub z przycisku na drzwiach kierowcy. A skrywa ona przestrzeń całych 290 litrów, co naprawdę nie jest aż tak złym wynikiem jak na dwumiejscowe auto. Rzeczy wkładamy od góry, więc wiadomo, że musimy się trochę postarać, ale przynajmniej otwór załadunkowy jest naprawdę spory. Z przodu bagażnika, przy fotelach, mamy takie wybrzuszenie, które powstrzyma niektóre przedmioty przed wpadnięciem do kabiny. Bagażnik ma trochę plastiku na tylnej ściance, ale ogólnie jest dobrze wykończony. Po lewej stronie mamy kieszonkę i lampkę, po prawej taki ściągacz i wejście 12V, a podłogi chyba nie da się podnieść. Bałem się, że coś zepsuje, także wolałem nie ryzykować. Przechodząc do kabiny, pierwsza super rzecz, czyli bezramkowe drzwi, które świetnie wyglądają i zamykają się w miarę solidnie. Po ich otwarciu wita nas ozdobny próg z napisem Toyota Supra, a także mega niska i sportowa pozycja za kierownicą. Fotel kierowcy regulowany jest elektrycznie w chyba 8 kierunkach, bo nie za bardzo wiem, do czego służy ten pstryczek w prawym górnym rogu. Jak wiecie, to piszcie. I mod regulacji podparcia lędźwiowego w 2 płaszczyznach, a także pamięć ustawień. Fotele są też mocno wyprofilowane, nawet dobrze podpierają barki i mają długie siedzisko. Tak jak mówiłem, możemy tutaj siedzieć naprawdę nisko, ale widoczność jest dosyć kiepska. Siedząc czujemy bardzo blisko krawędź dachu, szyba jest mega mała, a do tego między lusterkiem i ekranem multimediów jest tylko taka mała szczelina. Do tyłu jest jeszcze gorzej. Kokpit nas tak mile otula, ale nie czułem, żeby miał jakoś mało miejsca na nogi. A przy wzroście 1,72 m, siedząc najniżej, nad głową mam 5 palców wolnej przestrzeni. Wracając do foteli, to mają one oczywiście zintegrowany zagłówek, a także taki srebrny ozdobny element. I w wersji Executive są w całości skórzane, czarne z białymi przeszyciami. W zależności od wersji, do wyboru mamy jeszcze takie inne tapicerki. Projekt deski rozdzielczej jest prosty, z ekranem wystającym na środku i szeroką konsolą centralną. Kierownica jest w miarę kompaktowa, w całości skórzana z białymi przeszyciami i całkiem miękka. Jej wygląd nie przypadł mi do gustu, bo wygląda tak ociężale z tym plastikiem w dolnej części i dużym środkiem. Ale ma sporo fizycznych przycisków i łopatki do zmiany biegów. Za nią widzimy ekran zegarów cyfrowych o nieregularnym kształcie z obrotomierzem na środku. Nie mają one możliwości konfiguracji, ale wyglądają prosto i mi jak najbardziej się podobają. W wersji Executive na szybie widzimy też wyświetlacz head-up prezentujący podstawowe informacje. A na środku wystaje ekran głównych multimediów o przekątnej niecałych 9 cali i starszym systemem BMW, który możemy obsługiwać pokrętłem iDrive na konsoli centralnej lub oczywiście za pomocą dotyku. Nie miałem za bardzo czasu, aby pobawić się zbyt długo tym systemem, ale działa całkiem szybko i ma kilka ustawień. W tym możemy skonfigurować tryb indywidualny do jazdy. W wersji Executive dostajemy system audio JBL z 12 głośnikami, w tym tymi za fotelami, i opcją dźwięku przestrzennego Surround. Kamera cofania ma słabą rozdzielczość jak na takie pieniądze i wyświetla się w ogóle na bardzo małym obszarze ekranu, chyba że można to zmienić, ale przynajmniej linie skręcają się wraz z ruchem kierownicy i lusterka opuszczają się po wrzuceniu biegu wstecznego. Poniżej mamy kilka przycisków i pokrętło od audio, a także fizyczny panel dwustrefowej automatycznej klimatyzacji.
Pod nim widzimy półkę na telefon z ładowarką indukcyjną, a także wejście USB-A i gniazdo zapalniczki. Na środku wspomniane już wcześniej pokrętło od multimediów z przyciskami skrótowymi, a także przyciski od systemu Start-Stop, trybu Sport, kontroli trakcji, a także systemów bezpieczeństwa. No i oczywiście mamy lewarek od skrzyni automatycznej z trybem manualnym, w którym zmieniamy przełożenia w odpowiednim kierunku. A jeszcze nad lewym kolanem mamy sterowanie światłami. Supra jest bardzo dobrze wykończona. Mamy tutaj mnóstwo miękkich materiałów. Deska rozdzielcza w całości miękka, z białym przeszyciem i to miękkie wykończenie schodzi aż pod kierownicę. Srebrna listwa przy nawiewach i więcej miękkiego tworzywa, które przychodzi również na boczki konsoli. Trochę piano black przy panelu klimatyzacji, a na konsoli wykończenie o fakturze karbonu. Boczek konsoli od strony pasażera również miękki, tak samo jak obicie schowka od zewnątrz. Przy tych wszystkich miękkich materiałach podłokietnik mógłby mieć więcej pianki, a w dodatku ma te dwie dziury na kubki. Drzwi również w całości miękkie ze skórzanym podłokietnikiem, który tak samo jak centralny mógłby mieć więcej pianki. Niestety trochę piano black przy uchwycie, ale miękkie tworzywo schodzi aż do wnętrza kieszeni, a podsufitka miła w dotyku. Będąc przy kieszeniach, zobaczcie schowki, których nie ma za dużo. Maskę w Suprze otwieramy jak w BMW, czyli pociągamy 2 razy za rączkę. Otwiera się ona oczywiście na podnośnikach, bo przy tak dużej masce wchodzącej na błotniki, ręczne otwieranie byłoby mocno utrudnione. Jak widzicie, silnik znajduje się dokładnie na przedniej osi, co pomaga w zachowaniu odpowiedniego stosunku rozłożenia masy. GR Supra występuje z 2 silnikami. Słabszym 4-cylindrowym 2.0 o mocy 258 koni mechanicznych i aż 400 Nm. Jest to oczywiście silnik znany z BMW o oznaczeniu B48, wyposażony w turbosprężarkę typu Twin Scroll. Obie wersje napędowe połączone są ze skrzynią automatyczną ZF o 8 przełożeniach lub od niedawna mocniejszy silnik występuje ze skrzynią manualną 6-biegową. A jest nim silnik 3-litrowy R6 o oznaczeniu B58, z którym Supra debiutowała w 2019 roku. Również jest to konstrukcja BMW, która w Suprze rozwija moc 340 koni mechanicznych i moment obrotowy 500 Nm. Jednak potencjał tuningu tej jednostki jest naprawdę pokaźny, co pewnie widzieliście na kanale Karoseria. Zapewni on przyspieszenie do pierwszej setki na poziomie 4,3 sekundy i prędkość maksymalną 250 km/h ograniczoną elektronicznie. A brzmi on tak.
Oczywiście nie wkręcałem go na najwyższe obroty, bo jednak jest to samochód nowy, ale i tak brzmi naprawdę przyjemnie, chociaż do uwolnienia pełni potencjału myślę, że warto zainwestować w jego ulepszenie. Także niestety do jazdy nie przejdziemy, bo jest to tylko prezentacja, więc zobaczmy oświetlenie Supry. Supra na zewnątrz ma pełne oświetlenie LEDowe. Z przodu duże reflektory, na lusterku LEDowy kierunkowskaz i podświetlone klamki, a z tyłu bardzo ładne lampy Full LED wraz z dolnym światłem przeciwmgielnym w stylu F1. W środku mamy również oświetlenie w pełni LEDowe. Dobra, to porozmawiajmy teraz o cenie. Cennik zaczyna się od kwoty 232 000 złotych za wariant 2.0 w wersji wyposażenia Dynamic. Dopłata do silnika 3.0, który występuje tylko w wersji Executive, to 98 000 złotych, a do skrzyni automatycznej kolejne 10 000. Za sporą część tak dużej różnicy cenowej odpowiedzialny jest większy podatek od samochodów z silnikami o pojemności powyżej 2 litrów, które uważane są za towar luksusowy. Oczywiście różnice między wersjami wyposażenia są też znaczne, bo z silnikiem 2-litrowym nie dostaniemy np. czujników parkowania czy tempomatu adaptacyjnego, a zamiast 12 głośników mamy tylko 4. Obecnie oferowana jest jeszcze trzecia wersja, bazująca na wersji Executive z matowym białym lakierem i jasnym środkiem, występująca tylko ze skrzynią manualną. Kosztuje ona 340 000 złotych, czyli tyle samo co prezentowany dzisiaj egzemplarz. Także na koniec nie mam jak zrobić takiego typowego podsumowania, bo niestety nie miałem okazji jeździć GR Suprą. Być może w przyszłości się to zmieni, na co liczę, i wtedy na pewno pojawi się na kanale pełny test. Ale na ten moment muszę zadowolić się takim statycznym jej doświadczaniem. Jeszcze raz dziękuję salonowi Toyoty w Chorzowie, gdzie możecie sami obejrzeć ten egzemplarz, a jeśli przy okazji wspomnicie, że jesteście ode mnie, to będzie mi bardzo miło i na pewno ułatwi mi to współpracę w przyszłości. Także dzięki za oglądanie. Możecie zostawić subskrypcję, łapkę w górę dla nakarmienia algorytmu i widzimy się w sekcji komentarzy. Bye!